Dzień dobry. Znajduję się w tym momencie w obwodzie donieckim. Jest to część Donbasu, jak to się popularnie nazywa. Konkretnej lokalizacji podać nie mogę, ale jak sami Państwo widzą, znajduję się obecnie na umocnionych pozycjach obronnych. Ukraińskich oczywiście. Te pozycje mają być wykorzystane w razie przerwania linii frontu w okolicach Siewierodoniecka. Jak Państwo już doskonale wiedzą, Popasna padła i tam Rosjanie próbują wykonać manewr okrążający, który na szczęście póki co nie udaje się. Ale taką domeną, w której najwięcej przewagi mają Ukraińcy, jest po prostu teren, ponieważ oni walczą na terenie, który jest ich, w przeciwieństwie do Rosjan. Ukraińcy grają tą kartą doskonale. Tutaj w okolicy takich miejsc jak to są setki, jeśli nie tysiące. Tutaj cały teren jest ufortyfikowany, przygotowany do obrony przed rosyjskim natarciem. Wszystkie wioski i miasteczka są przygotowane do obrony okrężnej. A to, gdzie w tym momencie się znajdujemy konkretnie, to są rowy przeciwczołgowe. Tak, czyli fortyfikacje mające zapobiec przejechaniu czołgów po prostu. Jeśli Państwo tutaj spojrzą, to czołgi są stworzone do pracy w terenie, ale ten rów jest zbyt głęboki. Taki czołg po prostu gąsienicami tutaj wpadnie i zaklinuje się. Prawdopodobnie tak by się to skończyło. Dosłownie nie dalej jak 5 minut temu tutaj na godzinie, obrócę się teraz na godzinie mojej 6, czyli Państwa 12, dosłownie za mną, zostały wystrzelone 2 rakiety. Oczywiście ukraińskie, jak mniemam. I to pokazuje po prostu, jak intensywna jest tutaj walka, ponieważ my znajdujemy się od linii frontu dobrych parędziesiąt kilometrów. To jeszcze nie jest rejon bezpośrednich starć. A mimo wszystko już tutaj techniki wojskowej na drogach mija się niezliczone ilości. Armatohaubice, czołgi, bojowe wozy piechoty. To wszystko tutaj cały czas jeździ lewo, prawo. Oczywiście nie mogę tego dla Państwa nagrać ze względów wiadomych. Nie publikujemy pozycji wojsk ukraińskich, ale w każdym razie da się tutaj odczuć te różnice między tym, jak wygląda Ukraina, powiedzmy, w innych obwodach, nawet w tym kijowskim, kiedy tam była wojna, kiedy Kijów był okrążony, a tym, jak wygląda tutaj w Doniecku. To jest po prostu inny świat. Oni tutaj się biją od ponad 8 lat, proszę pamiętać. Tutaj wojna stała się nową normą. Dla nich to jest nic nowego i tutaj naprawdę da się to odczuć. Ten zapach prochu w powietrzu, którego nie jestem w stanie Państwu przetransmitować, jest czymś, co niezmiennie kojarzy się z Donbasem. Tutaj za mną, jako taką ciekawostkę, widać przekrój gleby ukraińskiej i widać czarnoziem. Ta warstwa z wierzchu to jest ta bardzo słynna, bardzo żyzna ziemia. Ta ziemia, która sprawia, że Ukraina jest spichlerzem Europy. Ten pas czarnoziemu właśnie pozwala na bardzo bogate plony, płody rolne i to też jest część tej strategicznej wartości, którą Rosjanie chcieliby przejąć. Dlatego Ukraina jest tak rolniczym krajem. Między innymi dlatego oczywiście. Nie jest to jedyny powód. Właśnie dlatego, że ich ziemia jest po prostu niesamowicie żyzna. Tutaj jak za mną jak Państwo widzą, też są pola uprawne. Z drugiej strony także wszędzie dookoła są to pola uprawne. I jeszcze jedna rzecz. Proszę spojrzeć, jak dobre miejsce do obrony wybrali sobie Ukraińcy tutaj. Co prawda nie jest to teren wytyczony, ale jednak jakieś tam wypukłości są. I my akurat znajdujemy się tak jak na samym końcu. Tutaj, gdzie się nie spojrzy, to jest dolina, którą widać jak na wyciągnięciu dłoni. A my, tak jak bylibyśmy na takim wzgórzu, możemy sobie spokojnie obserwować poczynania wroga, prowadzić ostrzał. Generalnie wiadomo, Polacy też znają historię z Monte Cassino.
z reguły wzgórza, zwłaszcza ufortyfikowane wzgórza, są bardzo trudne do obrony. Dlatego no, Ukraińcy znają tę zasadę i wykorzystują ją. Tak jak mówię, oni doskonale wykorzystują teren, który jest w ich posiadaniu. Miejmy nadzieję, że armia ukraińska nie będzie musiała wycofać się z Siewierodoniecka w kierunku Słowiańska i Kramatorska. Miejmy nadzieję, że się tam obronią i miejmy nadzieję, że to oni niedługo będą prowadzić ofensywę. Pozdrawiam.